Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie na naszym Longevity Walku, w którym idziemy po zdrowie, ale nie tylko tu i teraz, ale z myślą o tym, żeby nam zdrowie dopisywało przez długi czas, przez całe życie. Moi drodzy, plany są od tego, żeby je zmieniać. Dzisiaj mieliśmy zaplanowany Longevity Walk z dr Anną Modelską w temacie mikrobiomu, ale pojawiła się szansa porozmawiania z kimś, kto zaledwie kilka dni temu, bo w ubiegłą niedzielę stał na szczycie Mount Everestu. Przedstawiam Wam Michała Leksińskiego. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry, cześć. Ale się cieszę, że się dzisiaj spotykamy. No tak, to prawda, tempo bardzo szalone. No, jak się czujesz? No jeszcze trochę jak przejechany walcem, bo rzeczywiście 6 dni temu stałem na wierzchołku Everestu, a już jestem tutaj z Wami w przepięknej Warszawie i możemy spacerować, no ale to jakby regeneracja, na to przyjdzie czas. No, Michał, chciałbym, żebyś opowiedział nam o tych 8848 metrach nad poziomem morza, bo taką drogę musiałeś przejść, ale prawda jest taka, że Ty musiałeś przejść dużo dłuższą drogę, zanim postawiłeś tam nogę, bo przeszedłeś zupełnie inną wyprawę, która Cię przygotowała. Twoje ciało, Twój metabolizm, Twoją energię, to wszystko. Powiedz mi, czy takie wejście na Everest, no i na każdą wysoką górę, to jest samo doświadczenie oczywiście, tak, ale jak długą drogę trzeba przejść, żeby dotrzeć na taki szczyt? No, rzeczywiście jest tak, że dla mnie to było ponad prawie rok przygotowań, takich jeśli chodzi o, że tak powiem, ciało i umysł. Natomiast oprócz tego te ostatnie 6 miesięcy przed wyprawą, no to już była naprawdę taka bardzo ostra walka o przygotowanie tego organizmu mentalnie i fizycznie i też no jakby pod okiem longevity, czyli diety, suplementy, wszystko to, co miało sprawić, że ten mój organizm tam będzie procedował jak sprawna maszyna. 6 miesięcy. 6 miesięcy takiego naprawdę reżimu, gdzie ten styl życia został całkowicie zmieniony. Tak. Ja Cię bardzo przepraszam, że zaczęliśmy wchodzić pod górę. Tak. Idziemy na walka, power walka, longevity walka. Tak. No i właśnie akurat tutaj w parku, po którym idziemy w Warszawie, jest pod górę. Wiem, że pewno już masz dosyć. Już trudno. Chociaż ostatnie te godziny to było zejście z Mount Everestu, a nie wspinanie się. Słuchaj, co czułeś, kiedy stanąłeś na szczycie świata? Czy Everest to takie jest spełnienie marzenia, czy może właśnie początek czegoś nowego? Dla mnie Everest jest jakby po pierwsze 8 z 9 gór korony Ziemi, czyli wyzwania zdobycia najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów, więc jest to część podróży, ale tej emocji pewnie takiej czystej nie da się wyłuskać, co to jest tam na szczycie, bo to jest pomieszanie ekscytacji, to jest pomieszanie radości, to jest pomieszanie pewnej ulgi też, że to już, a z drugiej strony chęci takiej trochę ucieczki stamtąd, no bo umówmy się, to jest jednak strefa śmierci, czyli miejsce, w którym jakby nie nadaje się już wierzchołek Everestu do tego, żeby tam człowiek przebywał i w związku z tym człowiek chce jak najszybciej po prostu z tego miejsca też trochę uciekać. Więc to jest to wszystko naraz. No, wiadomo, że ten otaczający widok człowieka tam, Makalu, Amadablan, szczyty himalajskie, to jest jednak, robi to spektakularne wrażenie. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, od razu budzi się ten mechanizm, taki bezpiecznik, żeby, no dobra, no to teraz jak najszybciej w dół. Tak. Czy myślisz, że to był początek czegoś nowego, że wejście na szczyt, bo dla niektórych to jest już spełnienie marzenia i już koniec, nic więcej. Czy Ty jednak, nie wiem, masz kolejne cele albo zmienił Ci się, nie wiem, mindset, styl życia? Czy to wpłynie na Twoje życie? Myślę, że po pierwsze sam Everest gdzieś tam i przygotowania do niego, cała ta droga, to było super ważne, bo to pokazało, że jakby też
no, moja rodzina zmieniła pewien styl życia, też jeśli chodzi o odżywianie, o ruch i tak dalej, żeby się jakby to wszystko zagrało i myślę, że to zostanie z nami na długo. Więc to po pierwsze. A jeśli chodzi o to, czy to początek czegoś nowego, tak jak mówię, dla mnie to jest... Został mi jeszcze jeden szczyt Alaska, na którym już byłem dwukrotnie na Denali, ale niestety go nie zdobyłem i zdobycie tego szczytu, a właściwie 70 ostatnich metrów grani szczytowej, bo byłem 70 metrów od wierzchołka w 2018 roku, sprawi, że zdobędę koronę Ziemi. Co dalej nie wiem, natomiast mam poczucie, że jeśli chodzi o sam Everest, ja nigdy nie lubiłem dodawać jakichś takich metafor, czy ewangelizować wypraw górskich, że one nie wiadomo jak zmieniają człowieka, że coś tu się wielkiego zmienia, ale mam poczucie, że w przypadku Everestu jednak trochę tak jest, bo te granice, które trzeba przekroczyć i pokonać siebie wielokrotnie i wykazać się tą umiejętnością tej determinacji mimo wszystko, mimo chłodu, mimo braku tlenu, mimo zmęczenia, no to jednak jakby otwiera w człowieku taką nową furtkę, że jednak jestem do tego zdolny, więc pytanie, co tam się za rogiem będzie kryło, ale tego jeszcze nie wiem. Okej, fajnie. Powiedz, jak wyglądały Twoje przygotowania fizyczne, mentalne, dietetyczne? No, fizycznie to jest tak, że też trzeba pamiętać, że nie wolno się też przetrenować. Nie można zbyt wcześnie zacząć zbyt mocno trenować. To trzeba zwiększać. W związku z tym dla mnie te treningi, które były treningami takimi obciążeniowymi, wydolnościowymi, z plecakiem, gdzieś tam na schodach, one po prostu zwiększały swoją objętość im bliżej wyprawy. W okolicach tam 3 miesięcy przed wyprawą już to już było naprawdę wszystko bardzo intensywnie. 8-9 treningów w tygodniu. Mentalnie mam poczucie, że siła wizualizacji jest jednak tutaj największą potęgą, znaczy próba jakby sprawdzania, próba przechodzenia przez tą całą drogę, przechodzenia przez to, jak będzie wyglądało życie w bazie. Oczywiście to wszystko i tak później rzeczywistość zweryfikowała, bo się okazało, że tam, gdzie na zdjęciu wygląda, że jest blisko, to jest oczywiście dalej, wyżej, ciężej i tak dalej. Czy pod względem psychologicznym, treningu psychologicznego z kimś pracowałeś, czy raczej to wszystko samemu robiłeś? To tu się opierałem raczej o, że tak powiem, samodzielne rzeczy, natomiast jeśli chodzi o ten taki, o takie przygotowanie jakby biologiczne, tak bym to nazwał, czy medyczne, no to tutaj rzeczywiście działaliśmy z Longevity, bo raz, że zrobiliśmy diagnozę stanu, znaczy zobaczyliśmy, co tam się w środku dzieje, w organizmie. Tak, w organizmie, a potem podkręcaliśmy wszystko, co się da. Znaczy, wszystkie te wyniki krwi, które były poniżej norm lub w granicach norm, to podkręcaliśmy. Daj parę przykładów, ciekaw jestem, co robiliście. Zacznijmy od diety na przykład. Suplementowaliśmy na pewno żelazo, bo ono jest bardzo potrzebne w procesie aklimatyzacji razem z ferrytyną, więc tutaj gdzieś tam te soki z buraka i dieta gdzieś tam wysoko nasycona tym żelazem. To było to. Miałem taki swój kontenerek, 7 kontenerków o poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, podzielonych na rano, popołudnie, wieczór i tabletki. I w tych tabletek tam było naście chyba. I to oczywiście i witamina D3, i magnez, i B12 i mnóstwo. Wszystko dobrane, rozumiem, na podstawie wyników i Tak, pewnych tak, twoich, tak, nie tak, wiem, tak, niedoborów, tak. albo coś, gdzie można było, tak jak powiedziałeś, jeszcze podkręcić. Tak? Dokładnie tak. Z Pawłem Rzepeckim, z Longevity, trenerem. Którego też zaprosimy niedługo na nasz Longevity Walk. Bądźcie cierpliwi. Tak, no on jest magikiem absolutnym, bo on jakby sprawdził całą moją motorykę ciała w ciągu tam godziny, 2 i pokazał mi moje, że tak powiem, niedociągnięcia mimo wielu treningów i pokazał mi, że na przykład, nie wiem, no te partie mięśni są słabsze, a wiadomo, że jesteśmy najsilniejsi, tak jak nasze najsłabsze ogniwo, więc podociągaliśmy te rzeczy, w sensie tam skupiliśmy się na tych partiach właśnie, które są
gdzieś tam słabsze. Doktor Baltazar dobrała mi odpowiednią też dietę, tak żeby spróbować zrobić, co się zresztą udało. Mówi, że rzadko chwali, a mnie pochwaliła, że zrobiliśmy konwersję, znaczy zamieniliśmy tłuszcz na mięśnie, więc jakby to się udało i osiągnęliśmy optymalną wagę. I to naprawdę według mnie wszystko się sprawdziło, bo ostatecznie, kiedy w bazie byliśmy po już tam przygotowaniu i tych rotacjach aklimatyzacyjnych, czyli przygotowaniu organizmu do wyższych wysokości, to w pewnym momencie naprawdę ogromna liczba ludzi była po prostu chora i niedysponowana. I przez to też nie byli w stanie podjąć w ogóle próby zdobywania góry, bo organizm im po prostu nie pozwolił. I okazało się, że to bycie w dobrym zdrowiu jest jednym z takich w ogóle kluczowych czynników, żeby tam w ogóle dotrwać do tego ataku szczytowego i no, nam się to udało. Fajnie. Powiedz, co było zupełnie inne przy tym wspięciu się na najwyższą górę świata w porównaniu do Twoich poprzednich wypraw? Myślę, że tutaj rzeczywiście ten wysiłek i kwestia związana jednak z brakiem tlenu na tych wysokościach to jest coś, co było pierwszą rzeczą, bo umówmy się, że do tej pory gdzieś tam ten mój rekord wysokości oscylował wokół 7000 metrów, a tutaj 7000 metrów to jest zaledwie odcinek między obozem drugim a trzecim. A jeszcze jest czwarty po drodze i a później jeszcze jest czwarty atak na sam szczyt, tak? Tak, dokładnie. Obóz trzeci jest na 7300, obóz czwarty na 8000 i potem jest szczyt na 8850 prawie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to czas, bo jednak ta wyprawa jest najdłuższą wyprawą, jaka jest. W sensie ona trwa prawie 2 miesiące, w zależności oczywiście od tego, jak się szczęśliwie ułoży atak szczytowy, to może to trwać krócej lub maksymalnie 2 miesiące, ale my mamy dzisiaj końcówkę maja, ja jestem w Polsce, to oznacza, że moja wyprawa zabrała nieco ponad 40 dni, co jest też takim czasem przewidywanym na to, ale są osoby, które w momencie, w którym my rozmawiamy, siedzą w obozie czwartym, czekając na atak szczytowy, więc to się jeszcze cały czas dzieje. I ten czas jest trudny, bo po pierwsze wytrzymywanie i jakby trwanie w tym stanie na 5500 metrów w bazie jest trudne dla organizmu, a dwa jest trudne dla głowy, bo bliscy, bo daleko, bo kolejny tydzień. Więc to są chyba takie dwa najważniejsze czynniki, ta wysokość i ten czas. Tak. W jednej z wypowiedzi wspomniałeś, że trenowałeś w warunkach hipoksji. Zaraz Cię zapytam, żebyś wytłumaczył wszystkim, o co tutaj chodzi. I co dał Ci ten typ treningu, jak zmienił, jak wpłynął na wzmocnienie Twojej wydolności? Trening w hipoksji to jest trening w warunkach obniżonej zawartości tlenu. Pod Warszawą, ale nie tylko, są takie miejsca, w których można taki trening przeprowadzać. To są po prostu sale, które są jak siłownia, czasami trochę większe, czasami trochę mniejsze. Te mniejsze się szybciej pompują, jeśli na przykład jest tam tylko bieżnia, rower i trenażer jakiś eliptyczny. I można sobie dostosować wysokość, na której chce się tam trenować. Oczywiście nie można tak z ulicy przyjść i trenować na 5000 metrów, bo to się skończy bardzo źle. Natomiast można protokół dojścia zbudować, tam są też specjaliści, którzy to pomagają robić. To nie jest aklimatyzacja w takim sensie, że trzeba by było tam trenować i spać. I były takie osoby, które rzeczywiście tak robią, bo są tam też warunki do spania, są takie pokoje nawet hotelowe. I to wtedy, kiedy się tam śpi i trenuje, to rzeczywiście to jest, może pobudzić organizm do produkcji tych czerwonych krwinek i takiej aklimatyzacji. Ale w moim przypadku, jako składowa jakby treningu, miało to na znaczeniu tyle, że oliwiło mi ten mechanizm aklimatyzacyjny. Znaczy moje ciało jakby przypominało sobie, jak to jest się aklimatyzować, jak to jest być w warunkach, gdzie nie ma tlenu, więc szybciej i sprawniej szło mi to podczas zdobywania Everestu. Ten trening hipoksji służy przede wszystkim tym, którzy wspinają się gdzieś tam na szczyty, czy też może pomóc w jakichś innych, nie wiem, formach
życia albo może leczenia chorób? Na pewno jest tak, że to pomaga wszystkim, którzy uprawiają sporty wydolnościowe. Niezależnie od tego, jaki to jest sport, czy to jest bieganie, pływanie, no to ten trening jakby pozwala na budowanie jeszcze lepszej wydolności, bo jeszcze bardziej, mówiąc kolokwialnie, dociska organizm. Natomiast jeśli chodzi o wspinaczkę, no to tutaj trzeba by było, tak jak mówię, realnie zacząć spać w tym miejscu, żeby zbudować sobie odpowiednią aklimatyzację na wyprawę wysokogórską. Fajnie. Ciekaw jestem bardzo, czy były takie momenty w trakcie całej wyprawy, całego procesu nawet, ale przede wszystkim już wyprawy, kiedy chciałeś może się poddać. Jak w ogóle ciało Twoje reagowało na to zimno, na ten trud, na tą wysokość? No rzeczywiście jest mnóstwo takich momentów i to jest też bardzo ważne, żeby się otaczać ludźmi podczas takiej wyprawy, bo wtedy się zaczyna rozumieć, że to nie dotyczy tylko mnie i że te momenty przeżywamy wszyscy. I one są od tych, no jakby fizyczne to jest inna sprawa i fizyczne to są oczywiście podczas trekkingu samego do bazy, bo przypomnijmy, że baza jest na prawie 5,5 metrów. My nie mamy w Europie szczytu takiego nawet, więc to tam już się pojawiają te pierwsze symptomy, objawy choroby wysokogórskiej, ból głowy, nudności i no już wtedy człowiek ma takie, bo po 10 czy 20 dniach mieszkania w bazie to tam człowiek już macha ręką, nie ma za bardzo żadnych symptomów, objawów. Cały czas się jakby gdzieś tam jest zadyszka, jak się idzie do łazienki czy do namiotu, gdzie jest podawane jedzenie, ale nadal jakby, ale to już się człowiek tym nie przejmuje. Natomiast podczas tego trekkingu, kiedy te pierwsze symptomy się pojawiają, no to wtedy przychodzą te momenty, ale druga kategoria, która jest chyba znacznie poważniejsza, no to jest ten psychologiczny element. I to jest to, że ja pamiętam jednego z uczestników naszej wyprawy, on był chyba ze Szkocji i pamiętam, jak on siedział całą kolację i jadł, patrzył w ten telefon i widać, że zasłania cały czas ręką twarz i mu tam łzy lecą do tego talerza, bo ma małą córeczkę i dzisiaj ma akurat ten moment, że ma po prostu niestety takie Słabość. Załamanie i ja też miałem takie momenty i moja Ola też o tym wie, bo też nagrywaliśmy sobie wiadomości, tam był przepływ informacji, że były takie momenty pod tytułem to jest dzień 14, to jeszcze 3 razy tyle, a ja już nie wiem, czy dam radę, bo chcę wracać i no organizm na wiele sposobów próbuje powiedzieć, że nie, no ale to tylko właśnie próby jakby pokonywania tego i rozumienia tego, że to przejdzie, że to za moment do nich się wróci, że ten ból też jest tymczasowy. Jak mówią, ból jest chwilowy, chwała jest wieczna więc jakby tylko tak trzeba sobie z tym poradzić. Ciekaw jestem, czy tam wysoko jest sieć komórkowa? Nie ma. To w jaki sposób łączycie się z bliskimi? W ogóle jest jakaś możliwość, czy w ogóle odcinasz się wtedy? Wszyscy odcinają się na dłuższy czas. To jest ciekawe, bo są bardzo różne podejścia, bo niektórzy mówią, ja usłyszałem taką radę, która brzmiała: pamiętaj, to, że się nie odzywasz, nie znaczy, że ich nie kochasz, tylko właśnie, że ich bardzo kochasz i że się tylko skupiasz na celu. Tak. Jeśli chodzi o bazę, to tam jest dostęp do internetu, w sensie w bazie jest normalnie nadajnik i można internet sobie tam wykupić. Satelitarny pewno taki dostęp, Pewnie prawda? tak. I można normalnie mieć jakby dostęp do Wi-Fi, które jest takie tam, czasem działa, czasem nie działa, ale wystarczy na przesyłanie zdjęć, wystarczy na przesyłanie wiadomości głosowych, na przykład na WhatsAppie. Natomiast wyżej powyżej bazy nie ma możliwości i tam już tylko wchodzą w grę komunikatory satelitarne, czyli takie już specjalne urządzenia, które pozwalają na komunikację przez satelitę. Tak. Bardzo ciekawe, warto o tym wiedzieć. Tak, jako bardziej ciekawostka. Współpracujesz z fundacją Happy Kids. Tak jest. Czy ta wyprawa miała też wymiar taki głębszy, poza
osobistym wyzwaniem? Każda wyprawa jest dedykowana i każdą wyprawę, jakby cały projekt tej Korony Ziemi i każda z tych wypraw jest tak naprawdę gdzieś tam podszyta tym moim ambasadorstwem Fundacji Happy Kids. Ja tak się złapałem na tym, że ja nie mam nawet żadnego zdjęcia takiego, nazwałbym to sauté ze szczytu. Zawsze mam flagę ze sobą Happy Kids. Więc pierwsza rzecz to jest ambasadorstwo i promocja też fundacji. Czym się zajmuje fundacja? Fundacja realizuje, opiekuje się 20 rodzinnymi domami dziecka. Ma ponad 150 podopiecznych pod swoją pieczą, fantastycznych młodych ludzi. Ja się z nimi zarówno spotykałem tak w domach tych rodzinnych dziecka, jak i przed każdą wyprawą się spotykam i też mieliśmy taką odprawę właśnie przed Everestem i za jakiś czas myślę, że ruszę do nich też do Łodzi już po Everestie. Oprócz tego otworzyliśmy taki fundraising na rzecz programu usamodzielnień. Jakby tą wyprawą to otworzyliśmy i będziemy zbierali na to środki. Oprócz tego ja jestem, dzięki temu, że wyprawa ma swoich sponsorów, czy miała swoich sponsorów, oni też, niektórzy z nich chcą się zaangażować w działania fundacji. Więc jakby czy chcą przekazać rzeczowe jakieś fanty dla fundacji, czy chcą na przykład zrealizować jakieś działania edukacyjne z fundacją. Więc jakby dzieje się wokół tego dużo dobrego i tam, gdzie mogę, o tym opowiadam i staram się, żeby to miało też taki wymiar realnej pomocy dla dzieciaków. Fajnie, fajnie. Ciekaw jestem teraz po zejściu z Everestu i po tym wszystkim, co zrobiliście razem z Longevity Center. Co z Tobą zostanie? Jakie takie właśnie są dobre rzeczy albo ważne rzeczy, o których może nie wiedziałeś wcześniej, albo techniki, albo metody, albo badania, które faktycznie zostaną z Tobą już na zawsze? Myślę, że dużo elementów jest związanych z... Znaczy, pierwsza rzecz, która ze mną na pewno zostanie, to to, że na pewno chciałbym co te pół roku się gdzieś tam badać i sprawdzać, przynajmniej na poziomie krwi, takich podstawowych badań, bo widzę, jak to jest ważne. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, dużo rzeczy związanych z dietą, tak mi się wydaje, i stylem życia, bo to, że ja się całkiem nieźle prowadziłem, to jedno, ale dwa, że gdzieś mi tam odkryto sztuczki pod tytułem więcej białka wyłącza Twoje łaknienie na słodycze na przykład. Też się tego dowiedziałem tak, i tego tak, wziąłem do swojego życia. To jest tak. niesamowite, jak właśnie banda Baltazar, którą serdecznie pozdrawiamy i która gościła już tutaj na naszym Longevity Walku. Tak naprawdę Ciebie pochwaliła, a ja najpierw dostałem OPR. Ale ja też dostałem najpierw OPR, więc to chyba jest modus operandi. Lubimy za to bandę, bo ona nie owija w bawełnę, tylko mówi, bo faktycznie to wtedy dociera, myślę, że szczególnie do nas, facetów, w odpowiedni sposób. I jak nawet kolejność przyjmowania posiłków, prawda? Tak. Zmienia w ogóle nie tylko to, w jakiej jesteśmy formie, jak się czujemy, jaką mamy energię, w jakim zdrowiu jesteśmy, ale chociażby to, czy mamy łaknienie na słodycze. Tak, albo że dodać, żeby jak już musimy coś tam zjeść, prawda, albo tego jakiegoś tam bakalie czy coś, to żeby od razu to jeść po posiłku, a nie na przykład czekać robić jakieś tam niepotrzebne przerwy, więc dużo takich prostych trików, które myślę, że gdzieś tam wpłyną na ten organizm. Teraz czekam na wyniki, żeby zobaczyć, jak bardzo go zdewastowałem przy tą wyprawą. Czyli od razu po powrocie z Everestu przyszedłeś do Longevity Center, żeby zrobić sobie badania i zobaczyć, w jakim teraz stanie jest Twoje zdrowie. Fajnie. No, myślę, że to nawet dla samych lekarzy, dla specjalistów Longevity będzie niesłychanie ważne. Ważna wiedza. Nie chcę powiedzieć, że jesteś królikiem doświadczalnym, ale nie bójmy się. Ku chwale i tak dalej, żeby pomagać innym też w zdrowiu. No dobrze, powiedz, a co dalej? Czy masz kolejny szczyt, projekt, marzenie? No, tak jak mówiłem, na pewno myślę, że dalej spróbujemy, zobaczymy. Też nie przestałem mieć takie trochę ciśnienie czasowe z tą Alaską, która, no tak jak mówię, to będzie moja trzecia próba tam na Alasce, żeby ten szczyt zdobyć. On zamknie projekt Korony Ziemi
Dzisiaj się trochę nie zastanawiam, co dalej. Pierwszy raz w życiu byłem tak daleko, tak długo. Jeszcze na dodatek jakby bez rodziny. I to też daje do myślenia oczywiście. Myślę, że no jakby Everest jest taką metaforą zdobycia szczytów i myślę, że też długo to będę i trawił, i konsumował, bo też te sukcesy warto nauczyć się konsumować dobrze. Celebrować I nawet. celebrować. Dokładnie. Na razie chciałbym trochę odpocząć i po prostu skupić się na rodzinie, a zastanowię się, czy to właśnie będzie za rok, czy za 2, jakby zamknięcie tego projektu Korony Ziemi. Nie zapytałem Cię na początku, ale czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz? Bo rozumiem, że zdobywanie kolejnych szczytów to jest Twoja pasja, hobby i wyzwanie. Tak, tak. A zawodowo praca. czym się zajmujesz? Ciekaw jestem. Na co dzień pracuję w CEC Group. To jest agencja, która zajmuje się komunikacją strategiczną. No, okej, fajnie. No proszę, moi drodzy, Michał Leksiński, który 5 dni temu, 6 dni temu dokładnie stał jeszcze na szczycie, najwyższym szczycie świata, czyli na Monteverestie. 8848 metrów, coś niesamowitego. A my dzisiaj sobie tutaj po warszawskim parku I wcale nie jest spacerujemy. łatwiej tutaj po tych górkach. Nie jest łatwiej, szczególnie jak musisz iść i gadać. Ale opowiadamy o fajnych rzeczach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, Michał, za miły dziękuję. longevity walk. Zachęcamy Was do pomyślenia o tym, jak zadbać o swoje zdrowie, to po pierwsze, a po drugie, że może wyznaczyć sobie jakiś szczyt, na który można się wspiąć. I niekoniecznie od razu musi to być Monteverest. Michał, jeszcze raz wielkie dzięki. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem serii Longevity Walk jest Longevity Center. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.